Witajcie na następnej wyprawie. Dziś zabierzemy Was głęboko pod ziemię do autentycznych tuneli Wietkongu. Podczas wojny w Wietnamie, ciągle powiększane od 1957 roku tunele Cu Chi osiągnęły długość 250 km, ciągnąc się od przedmieści Saigonu aż do granicy z Kambodżą. Labirynt nie pełnił tylko funkcji komunikacyjnej, ale był całym podziemnym miastem, gdzie na 4 poziomach wydrążono kuchnie, sztaby czy pomieszczenia sypialne, natomiast był on przede wszystkim schronieniem dla żołnierzy Wietkongu i jedną ogromną pułapką dla Amerykanów. Wilcze doły, zapadnie czy ukryte malutkie wejścia dawały ogromną przewagę podczas konfliktu, aż do tego stopnia, że amerykańskie wojska, nie mogąc poradzić sobie z plątaniną niepoznanych tuneli, rozpoczęli bombardowanie dżungli praktycznie na oślep. Pomimo to, że dziś Cu Chi są przeznaczone dla turystów, to tak naprawdę ich przejście odstaje od znanych nam norm bezpieczeństwa, a my dodatkowo w sumie to nawet i nieświadomie weszliśmy do części niedostępnej dla zwiedzających. Przed chwilą przeszedł tutaj strażnik, ochroniarz czy kim on jest i powiedział, że do tej dziury nie można wchodzić. Ciągle się kręci. To się kameruje, Kuba, proszę. Już mi nogi drżą, wiesz? No cóż, urbex! Jak urbex to urbex. Za chwilę zaczniemy naszą wyprawę, ale musicie o czymś wcześniej wiedzieć. Będąc samemu pod ziemią, przemierzając w ciemności plątaninę tuneli, w głowie miałem różne myśli, łącznie z paniką. Ale jedną z nich była świadomość i tutaj naprawdę teraz nie wymyślam, i pomijając też naszą współpracę z Rankomatem. Cieszyłem się z tego, że przed tą całą wyprawą wykupiłem ubezpieczenie podróżne z opcją ratownictwa, bo serio, dawno nie było tak grubo, a przynajmniej w mojej głowie, bo nie wiem jak to będzie widać w kamerze. Kuba, słyszysz mnie? Kuba! Serio się zaczynam stresować, jak to są tunele, do których nawet oni nie mogą wchodzić. Rankomat.pl jest partnerem naszej azjatyckiej wyprawy, ale ubezpieczenie podróżne to nie wszystko, co mają w swojej ofercie. Porównywarka, która pozwala szybko, wygodnie i świadomie ogarnąć ubezpieczenie OC i AC. Jak to działa? Wchodzisz w link w opisie, podajesz dane auta i kierowcy, porównujesz oferty różnych firm z pełną przejrzystością cen i zakresu ochrony, wybierasz najlepszą opcję, płacisz online, a polisę dostajesz na maila. A jeśli masz pytania, doradcy na infolinii mają te same uprawnienia co agenci stacjonarni, pomogą. I najważniejsze, jeśli jesteś młodym kierowcą i masz 18-30 lat, to za zakup OC lub AC przez link z opisu możesz zgarnąć cashback dzięki programowi dla młodych dostępnym na rankomat.pl. Wejdź w link w opisie i sprawdź. Porównaj oferty i nie przepłacaj za coś, co możesz mieć taniej i lepiej, bo dopóki nie porównasz, nie wiesz, czy wybrałeś najlepiej. Wjeżdżamy w to. No i słuchajcie, teraz szybko skręcamy sprzęt, musieliśmy wziąć plecak, ponieważ parking był tak zatłoczony, że nie było jak tego zrobić wcześniej. I zaraz pójdziemy w tamtą stronę, no i cały odcinek będziemy musieli się drzeć, bo tutaj cykady nie dość, że tak napierdzielają, jakby 1500 pił spalinowych ścinało drzewa, to do tego jeszcze... Nie mamy na myśli tych ludzi, tylko prawdziwe takie zwierzątka. Jest tu taki hałas, nie wiem czy to słychać w kamerze, ale cały czas te cykady chyba to są, wiesz, cały czas walą. I sobie wyobrażam, co mógł czuć taki przeciętny amerykański żołnierz, który pierwszy raz pojawił się w dżungli. Cały czas był w napięciu, ponieważ dookoła żołnierze Wietkongu mu zagrażali. Zawsze chciałem być w prawdziwej dżungli i mi się udało. Słuchajcie, wygląda to tak, że musieliśmy się podzielić, ponieważ jest tutaj tyle osób, że przy jednym tunelu byśmy spędzili z godzinę, a tyle czasu nie mamy. Bunkier i tu na dole jest takie małe okienko, widzicie? Zobaczcie też jak to jest wszystko przykryte. Jestem ciekaw co oni tam rozczyniają. Aha, tak wyglądało wejście do tunelu. I teraz mam problem, okej. Dobra, nie wyjdę. Nie wejdę. Niestety musiałbym być lżejszy, jakieś 30 kg chyba. No i nawet nie wiem, czy wtedy by mi się tyłek zmieścił. Spójrzcie, tutaj jest jedna z pułapek takich istniejących. Jest to takie zobrazowane, wiecie, zrobione dla turystów, bo wcześniej nie było to ogrodzone ani nic, ale pułapka pewnie rzeczywiście jest z tamtych czasów, gdzie wbijano takie pale. Jak tam widzicie, był taki pomost, ktoś na niego wchodził, wpadał tam, a co jeszcze najważniejsze, te pale były wymazane fekaliami,
aby jak najbardziej może nie zabić tego człowieka, bo pamiętajcie, że człowiek, który jest ranny, bardziej spowolni ciebie i bardziej obciąży niż ktoś, kto nie żyje, więc w tamtym momencie najlepiej było tych ludzi uszkodzić i do tego jeszcze właśnie tymi fekaliami zarazić. To jest ciekawy temat, bo w tym miejscu prawdopodobnie spadła bomba i wytworzył się taki lej. I jak zobaczycie, są tam takie przejścia porobione i wtedy właśnie Wietkong wykorzystywał takie leje do wentylacji w ten sposób. Military Health Bunker, czyli to jest szpital. Bunkier taki szpitalny. Oczywiście tak musicie wiedzieć jedną rzecz, że te tunele zostały poszerzone z czasem dla turystów, po to, aby można było swobodnie przejść. O, zobaczcie jaka stonoga tu idzie. Tu jakieś przejście o człowieku, patrz. A, tu nietoperze śpią w ogóle. Ty, ale to jest takie małe, że ja bym się tu nie zmieścił. Mówię ci, że ja jak byłem, to mi się tyłek nie zmieścił, żeby tam wejść. To w ogóle tylko na czworaka, co nie? Dlatego, wiesz co, A, tu jest przejście. I wyobraź sobie, że to jest powiększone, co nie? To jest zrobione, żeby Europejczycy też mogli chyba przejść. Tak. Na Amerykanie, bo... Zobaczcie, jak tu jest mało, jak tu jest nisko. Oni się mieszczą raczej bez problemu, ale... No niekoniecznie, ja idę w lewo. No u nas ze względu A tu już jest wysoko, zobacz. to raczej by było ciężko. O stary, jak to się ciągnie jeszcze. Widzisz? Pamiętaj, że tu były 3 poziomy, wiesz? No to jest ostatni, My bo to jest te jesteśmy- 15 metrów tutaj. Skąd wiesz? No bo widzę. My jesteśmy na pierwszym, wiesz co to jest? To jest chyba studnia. O, nie topesz. No i nie to też, a my jesteśmy w studni. Kamień, ten niepozorny kamień to jest system wentylacji właśnie, ale będę starał się ich nie dogonić, bo chyba pokazał schowaną pułapkę. Pokażę wam patent, jak to było świetnie rozwiązane, o ile się tutaj zmieszczę oczywiście. Trochę za szerokie ręce mam. A teraz chciałbym wam przy okazji tych wszystkich tuneli wspomnieć o jednostce, która była kluczowa tak naprawdę w pewnym momencie dla Amerykanów, a mianowicie tak zwane szczury tunelowe, czyli ludzie, którzy nie mieli więcej niż 1,65 m wzrostu, byli bardzo mali, dostawali sztylet, broń, zazwyczaj pistolet i ich zadaniem było po prostu chodzenie po takich tunelach, no i sprawdzanie, czy są bezpieczne, rozminowywanie. Mieli chyba najbardziej niebezpieczną pracę. Szacuje się, że od 40 do 50% tych ludzi nie przetrwało od początku do końca wojny, czyli co drugi ginął w czymś takim. I się nie dziwię, ponieważ tutaj jest tyle pułapek, tunele są tak małe, że naprawdę czekało na nich niebezpieczeństwo z każdej możliwej strony. Wchodzimy do większych tuneli, 30-metrowych, ale większe nie oznacza wcale wygodniejsze. Słuchajcie, postaram się doświetlić trochę. O, zobaczcie, idziemy na kucki. Idziemy iść przez 30 metrów. Z tego co przewodnik mówił, jeżeli się poczujesz źle, no to generalnie to jest twój problem. Wiadomo, że one nie będą jakoś masakrycznie długie, żeby ludzie nie wpadali w panikę, ale wyobraźcie sobie, chodząc kilometrami tuneli właśnie na kucki. I to przypomina też... O! Zobaczcie, i weszliśmy do bunkra, właśnie. To jest ten command center. Masakra, co? Tu mamy rozpisane ruchy wojsk. Taką planszę. Oczywiście jest też gwiazda. Sierp i młot, tak? Natomiast zobacz, tu jest stół, gdzie spotykali się Partyzanci. widać, partyzanci komunistyczni. I tu jest chyba 50-metrowy tunel właśnie. Dobra, to co, kolejny tunel? Ty, on tu idzie do dołu. Jesteś Konrad? Jest. Co to tak trudni? Nie wiem, może jakiś agregat, żeby stąd wilgoć wyprowadzać. A może to te śmigłowce? Albo śmigłowce amerykańskie, masz rację. Ja pierdzielę, ale się ze mnie leje po prostu. Tutaj jeszcze jest niżej. Z człowieku, tu jest jeszcze niżej.
Zobaczcie, to jest zrobione już w skale. Tu chyba pozostałości kanalizacji. Sorry. Ty, ja się tu nie mieszczę. Nie mam nawet jak tam wejść. Dobra, czuję powietrze, wiesz? Ale będą boleć kolana. Jaki jesteś? Do przodu cały czas. Jezus Maria. Konrad, Co? chodź. Idę. Bardzo słabo idę. Już kompletnie nie mam siły na to. Tam jest już lepiej? Tylko ja nie wiem teraz, gdzie mam iść. Czy w lewo, czy w prawo. Idę przed siebie, ty. Tu jest wyżej, wiesz? Ja pierdzielę. Najlepsze to jest to, że ja prowadzę tą wycieczkę, a nie mam bladego pojęcia, czy idę w ogóle nawet w dobrą stronę. Ale mam rozwalone już kolana. Tam jest zakaz wejścia. Tutaj jest system kanalizacji jeszcze widoczny. Tam już nie można. Nie można. Dobra, czuję świeże powietrze. Jest wyjście. Chyba przeżyjemy. U nas to nie ma możliwości, że coś takiego było do zwiedzania. Dobra, tu jest wyjście, ale ja muszę tu zdjąć plecak, żeby się zmieścić. Na pewno jest wyjście? Tak, chyba tak. Podasz mi potem kamerę? Ja pierdzielę. Mam wyjście. Daj plecak. Ty, ja tu lęku dostałem tam. To nie jest na nas wzrost. Masakra, co? Nie czuję nóg. Są całe zalane potem. No. Tu jest jakieś przejście? I tam. You know where is the exit? Is there? Okej. Ten to jakby u siebie był, co nie? Patrz jak on lata po tym. Oni mają to wrodzone. Ja. To jest krater po bombie, sięga spokojnie 2 metry w dół. I co ciekawe jest, właśnie to tunele były projektowane tak, znowu słowa przewodnika. Krater sięga 2 metry w dół, mimo wszystko nie sięga tuneli, które sięgały do 10 metrów. Ale w momencie uderzenia właśnie takiej bomby mieszkańcy mogli się ewakuować 3 ścieżkami, a główną taką ścieżką była pobliska rzeka, czyli po prostu szło się w tamtą stronę, ale takie walenie właśnie tych bomb to było wszystko robione na ślepo i w większości nie dało się zniszczyć właśnie tych tuneli. Ja już chcę zobaczyć słońce. A to minęło 5, no dobra, 10-15 minut. Kuba śmiałek, jako że chcemy wam pokazać rzeczy, których normalnie nie odwiedzają inni. Jeszcze tu wejdę kawałek, ale nie obiecuję, że daleko. A, ty, tu jest schron! Taki trójkątny, zobaczcie, albo tu może mieszkali, wiecie? Jak ja sobie wyobrażam, że ci ludzie tutaj mieszkali, żyli, jeszcze z góry byli bombardowani i spali w tak małych pomieszczeniach, tak głęboko pod ziemią i jeszcze oprócz tego byli non-stop nękani. Po prostu... I te tunele były jeszcze mniejsze niż to, co my chodzimy teraz, bo powtarzam, one są trochę poszerzone dla turystów. To naprawdę czapki z głów, bo my przyszliśmy łącznie ze 100 metrów teraz tych tuneli, a one miały 200 kilometrów. To już nawet nie fizycznie, to psychicznie jest niewykonalne, bo mnie w pewnym momencie zaczęły łapać po prostu takie lęki klaustrofobii. Więc chciałbym na chwilę wyjść na górę chociaż. Zobacz, on tutaj sobie ten dowódca mógł kimać na hamaku. I teraz masz w tę stronę. To mogła być taka budka strażnicza. Tutaj Rozdzielamy się w tunelach Wietkongu. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale spróbujmy. Ja pójdę tym większym, żebyś ty miał łatwiej. Jezus Maria. Mam nadzieję, że
To będzie kolejne jakieś takie krótkie przejście. O, nie toparze, nie chcę tam za daleko włazić, ale to jest dokładnie to samo, co widzieliśmy wcześniej. Czyli to pomieszczenie takie dla... Dzisiaj lata nie toparz i nie chcę tam wchodzić. To jest pomieszczenie odpoczynku. Też taki trójkąt. Ten hamak, co widzieliście. Czyli tutaj z głównego jakby... Tylko się obrócę. Najlepsze jest to, że tu się nawet nie da obrócić. Się tu ledwo co mieszczę. Tutaj jest wyjście, ale tam dalej można jeszcze iść. W dół. I ciekawy jestem, co tam jest. No, ja jestem za mały na to. Za duży w sensie. Gdzie ty byłeś? No tam po drugiej stronie. Ale tyle czasu? No. No to się tak przeszedłem. Dobra, wbijaj tam. Jak to? Misja ratunkowa Kuby. Rescue mission? Please, my husband's on it. A, okay. Co, ty się tam nie mieścisz? No już raz próbowałem. Dasz mi Sony, dobra? Tak, Bo tam dobra. jest ten... Ciągle się kręci. To się kameruje, Kuba, proszę. Już mi nogi drżą, wiesz? Ostatnie takie miejsce i lecimy już. Włączam night shota. Tu jest jeszcze spoko. Mam nadzieję, że ci ludzie nie będą się wpychać. Ty, ale to jest oryginalna wysokość tych tuneli. Patrzcie. To jest oryginalna wysokość. One nie były tu już chyba poszerzane. Tylko, że tam końca nie widać. O, tu chyba jest kolejny. Tak, tu jest wentylacja, widzicie? To jest jakieś 10 metrów pod ziemią. Spójrzcie z Kuby jaki kozak. Wbił się tam. O, i Łukasz jest. Też przed chwilą mnie przeczołga przewodnik przez takie 300-metrowe. No to tam byliśmy. I też bijałem właśnie w takie, ledwo się zmieściłem. Naprawdę, grube miejsce. Przed chwilą przeszedł tutaj... Z tej dziury wyszedł. Tak, przed chwilą przeszedł tutaj strażnik, ochroniarz czy kim on jest i powiedział, że do tej dziury nie można wchodzić. No cóż, urbex. Jak urbex to urbex. Chodzimy tam, gdzie nie wolno. Ty, ale trzeba uważać, bo tam wentylacja i tak dalej. Ten typ, który jest 3 razy chudszy z Australii, długo tam siedział, trzeba... W sumie dobrze najszczuplejszy poszedł, ale bez kitu trzeba uważać. Jesteś tam, Kuba? Kuba, jesteś? Tutaj zakręca. I znowu zakręca. A to jest dlatego, że jakby wrzucili granaty czy coś, zresztą Amerykanie też robili taką akcję, że dawali gaz między innymi. I znowu zakręca. Jakie kurde robactwo. Kuba! Nic. Serio się zaczynam stresować, jak to są tunele, do których nawet oni nie mogą wchodzić. I co? Mówił, że jest drugie wyjście, może rzucę tam, o kim tam krzyknę, może usłyszę, a jak nie to trzeba kogoś wołać. Tylko gdzie jest to drugie wyjście, nie? Zobaczę, może jest na zewnątrz jakoś. Zaczyna tu śmierdzieć jakimś syfem. Ale dobra, tu jest wyjście. Chyba. Tak. Tu jest wyjście. Coś tam syczy. Hello! Ah, hello! It just keeps going and going, Yes, and still? you can get very lost. Alright. Koleś mówi, że ten tunel cały czas idzie tam i idzie.
i że można się bardzo łatwo zgubić. I to jest ten gromek, którego miałem odszukać. Zobaczcie, jak on idzie. Patrzcie. O, nie zobaczycie. Dobra, ja wyłażę tamtym wyjściem. Wolę iść tamtędy niż iść po prostu tam w nieznane, a już nie mam siły, aż mi odpadają po prostu nogi. A tu już nie działają te, tu już nawet nie działa oświetlenie, widzicie? Jak wchodziłem do tunelu, to przewodnik powiedział coś takiego: jeżeli masz klaustrofobię i się boisz, to masz problem, nie? I w Polsce by to nie przyszło, bo byś musiał podpisywać zgody i tak dalej, a tutaj musisz sobie radzić po prostu. Albo nie wiem, ktoś dostał klaustrofobię, to by tą górę chyba musieli skubać, żeby go wyciągnąć. No i pamiętajcie, że te tunele miały do 15-20 metrów. No i na takim niższym poziomie jest... A, to jest mąż naszej nowej koleżanki z Australii. Kuba tam jeszcze został. Dobra, znalazłem typa. Żyje. Ja wyłażę tędy. Jestem ciekaw, co jest po tej stronie wyjścia z tuneli. Las. Znaczy się dżungla. Powiem wam, że początkowo myślałem, że to miejsce będzie lipą i dla nas, i dla was. Ale po tym, co tutaj zobaczyłem, to polecam w 100%. Jak jesteście, obowiązkowo zobaczyć. Miałem na myśli, jak będziecie w Wietnamie, to obowiązkowo zobaczyć. Powiem ci, zaczęliśmy się martwić, bo wyszedł z tunelu ochroniarz i powiedział, że tu nie można wchodzić. Tam, gdzie wbiłeś. Tak? No. Aha. Tam dalej się wyłączyło światło, już nie było, wiesz? Dobra, idziemy do wyjścia. No, grube miejsce, nie? Grube, ty, zobacz, jestem cały poobcierany, co nie? Ja też przez takie tunele połaziłem i powiem ci, masakra. Masakra. Czyli byłeś się tunelem, do którego nikt nie może wejść. To dlatego tam nie było światła w środku. Nie było tam chyba nic, co? Oprócz tego pana z Australii. Jak on dudnił w środku. Dobra, słuchajcie, wyszliśmy już z tych tuneli i z całego tego dobrobytu i powiem wam szczerze, że nic tak dawno nie dało mi w tyłek jak te tunele, co? A Masakra. Naprawdę mały kawałek Czekaj, dobra. ścieżki turystycznej. Nawet nie mówimy o całej sieci tuneli, a o ścieżce turystycznej. Malutka cząstka, która i tak działa, bo na wyobraźnię. Dziękujemy wam za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.